Cześć, hello, Sziasztok. O, działa. Dzisiaj chciałem wam przedstawić jedną z najgorszych gier na Amigę. Polską grę na Amigę. Prawo krwi. Prawo krwi zostało wydane w 1995 roku przez firmę Techland. Ta gra ma 3 problemy. Po pierwsze, jak włożymy dyskietkę do stacji, to ona się uruchomi i nic się z tym za bardzo nie da zrobić. Po drugie, da się tę grę zainstalować na dysku twardym. Niestety. Po trzecie, ta gra została wydana. Film nagrywam na prawdziwej Amidze 4000 z procesorem 060. Ta gra nie jest wybredna, działa na wszystkim, niestety. Tutaj mamy wersję na Amigę 500. Sprawdzałem na internecie, nie znalazłem nigdzie screenshotów, nigdzie nie znalazłem filmów, ani prezentacji wersji na Amigę 500. Albo jest na Amigę 1200, albo wersji na PC. Gramy z dyskietek. Wersja na Amigę 500 zajmuje 2 dyskietki. I pamiętam mój pierwszy kontakt z tą grą, to naprawdę robiło wtedy wrażenie. Wpisz kod numer 130. Wtedy było mnóstwo reklam w prasie komputerowej na temat tej gry, że digitalizacja jest lepsza niż w Mortal Kombat 2. Powiedzmy olej Mortal Kombat 3, prawo krwi rządzi. I cała ta otoczka, kiedy to ubuły, bo tam widziałem po raz pierwszy tą grę, robiła robotę, tak? Digitalizowana postać, mamy jakiś tam tekst. Była miał oryginał tej gry. Pamiętam ten napis właśnie ładuje dane, depakuje dane, to też wtedy robiło na mnie wrażenie. W 95 roku ja miałem paręnaście lat, więc wiele nie trzeba było, żeby mi zaimponować. Zagrajmy! Komendant Piotr Maksiak, Piorun, jednostka Grom, jednostka Sosna. Zlikwiduj wszystkich przeciwników, dostań się do magazynu mafii. Uważaj na uzbrojonych najemników, powodzenia. Celem gry jest pokonanie wszystkich członków mafii, a wcielamy się w policjanta. Poziom pierwszy. Dla tych, co nie zrozumieli albo co nie znają języka polskiego, to powtórzę to, co powiedział komputer. Poziom pierwszy. Jeśli nie wykonamy żadnego ruchu, co parę sekund będzie krzyczał lektor graj. Właśnie to się dzieje w tej chwili. Graj! To jest naprawdę irytujące. Szanowni widzowie, tak wygląda nasz policjant, który ma przeniknąć w struktury mafii i pokonać mafię od środka. Chodź tu. Wyłączę kamerę, bo ona mi tutaj zasłania kawałek pola gry. Słuchajcie, straciłem jedno życie, próbując pokonać pierwszego przeciwnika. Ta gra ma idiotyczny poziom trudności. Ja myślałem kiedyś, że to jest osłona. To nie jest żadna osłona, to są punkty. Nie ma tutaj czegoś takiego jak osłona gracza. Energię tracimy zawsze. Przegrałem. Zginąłem. Nie ma mnie.
W tej chwili sobie możemy zobaczyć taką kilkuminutową animację, jak krew spływa z ekranu. Z góry na sam dół. Mogli być trochę oryginalni i ta krew mogłaby płynąć z dołu do góry. Trzeba zmienić dyskietkę. Ja tej grze poświęciłem trochę czasu. Jakieś 2 tygodnie temu. Niestety na moją zakrzepicę żył nie jestem w stanie za bardzo grać na joysticku. Udało mi się dotrzeć do poziomu 2. Zrobiłem to po to, aby wyście nie musieli. Nie powiem, ten efekt jest ładny. Pokażę wam, jak wygląda 2. level. Kolejny etap to stara fabryka, gdzie znajduje się skład kradzionych przez mafię samochodów. Fabryka jest kryjówką znanego mordercy Jacka Jackson. W fabryce jest skład kradzionych przez mafię samochodów. Ok. Poziom 2. Poziom 2. O już? Nawet nie zdążyłem przejść. No i zabraliśmy mu połowę energii. On idzie teraz w róg ekranu, przeciwnik, i się będzie regenerował. My tego zrobić nie możemy. Ale patrzcie, nawet nie jestem go w stanie walnąć. Drugie życie straciłem teraz właśnie, no bez jaj. O, patrzcie, mamy. No co za fenomenalna akcja. Ja myślę, że starczy tej gry. Jak wspominałem na początku, ja cię wyciszę tu zaraz, bo mi tutaj krzyczysz. Sam sobie graj. Graj! Jak chcesz, to graj. Ja za karę nie będę grać. Graj! Jak wspominałem na początku, ta gra wyszła w 3 wersjach. To jest na Amigę 500, 1200 oraz na PC-ta. Wersję na PC-ta udało mi się przejść. Tam poziom trudności jest dużo niższy. Można tę grę dosyć łatwo rozpracować i mi się udało ukończyć w 10 minut. Prócz takiej tutaj bijatyki mamy jeszcze pościg samochodem policyjnym, gdzie gonimy członków mafii i trzeba ich dogonić. Wersja na Amigę 1200 ma elementy 3D. To jest taki Wolfenstein dla ubogich. Naprawdę wygląda to tragicznie, steruje się jeszcze gorzej. W wersji na Amigę 500 tego nie ma. W ogóle wersja na Amigę 500 jest dosyć mocno wykastrowana, bo rzeczą oczywistą jest to, że mamy dużo mniej kolorów. 32 zamiast 256. Nie ma intra oraz nie ma poziomów 3D. Szukałem przed nagraniem odcinka informacji na temat tej gry. Znalazłem trochę info. Była ona opisywana w książce Bajty Polskie. Ja tą książkę mam, ale ona mi w Polsce leży. Będę musiał do niej zajrzeć. Tam jest informacja o tym, że gra sprzedawała się bardzo dobrze. Ja w to nie wierzę. Pytanie, grać czy nie grać? Oczywiście, że grać. Ta gra to jest amigowe, w dodatku polskie dziedzictwo. Tak myślę, że chyba wystarczy was katowania tą produkcją na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Bye bye. Wisną dla Taszro. Ukażę cię w imieniu księżyca. Ej! Co to było? Co to było? Mam nadzieję, że to się nagrało. Przecież on podskoczył!